Witam serdecznie. Stabilna wersja Blendera 2.8 została oficjalnie wydana. I chyba nadszedł czas, aby rozpocząć przygodę z tym programem. W dzisiejszym poradniku chciałem Wam pokazać, jak w Blenderze wykonać podstawowe operacje edycyjne związane z modelowaniem siatki 3D. A zatem zapraszam do oglądania filmu. W oknie podglądu, inaczej mówiąc w viewporcie, widzimy typową scenę 3D, a na scenie 3D ulokowaną bryłę jest to Cube i zalicza się do brył prymitywnych. O, właśnie to jest dokładnie ta bryła. A tutaj mamy listę innych obiektów prymitywnych. Ale żeby rozpocząć dzisiejszy kurs, może właśnie rozpoczniemy sobie od tego domyślnego obiektu. W chwili obecnej klocek, który składa się z 6 ścian, widzicie, 6 ścian, znajduje się w trybie obiektowym. I w tym trybie możemy go tylko przeskalować, zrotować lub przemieścić. A jak te operacje praktycznie wyglądają, to może teraz Wam pokażę. I jeżeli wybierzemy klawisz G, na przykład Z, a więc przesuń, grab, a Z względem konkretnej osi i wykonam ruch myszką, no to widzicie, obiekt mi zmienia swoje ustawienie. Teraz powiedzmy, jeżeli wybiorę polecenie R i Z, to obiekt zrotuje o jakiś kąt względem osi. Jaki to jest dokładnie kąt, to mogę tutaj rozwinąć tą zakładkę, to okno i sprawdzić, że obiekt obróciłem o minus 135 stopni względem osi Z. Zresztą tutaj mogę wybrać inną oś obrotu. Ale to tak na marginesie. Ctrl Z, cofnę się do punktu wyjścia. I powiedzmy, kolejną operacją, którą możemy wykonać w tym trybie obiektowym, to jest skalowanie, a więc S, skala. I tu skalujemy obiekt. A o ile przeskalowałem ten obiekt, no to widzicie tutaj w tym oknie. Gdybym chciał wrócić do stanu poprzedniego, to ustawiam jedną jednostkę Blendera, bo taka była nominalna wartość, wielkość tego obiektu. A więc wracam do stanu poprzedniego. To możemy robić takie podstawowe operacje. Żeby rozpocząć edytowanie obiektu, a więc zmianę jego kształtu, albo żeby z tej wyjściowej bryły 3D w postaci sześciościanu zbudować inny kształt, musimy wejść do trybu edycji, a więc klawisz Tab, wybieram tryb edycji, oczywiście przełączam się z trybu obiektowego do trybu edycji. I właśnie od teraz klocek zmienił swoją postać. I możemy w tym widoku, w trybie edycji, wyodrębnić następujące elementy składowe tego obiektu. A więc wierzchołki, krawędzie i twarze. I tutaj też mam odniesienie do tego. Wierzchołki to są inaczej werteksy, krawędzie i operacje pomocnicze, jakie możemy wykonać na tych krawędziach, i twarze. I tu spis operacji edycyjnych. No i ja w chwili obecnej poprzestanę na zaznaczeniu tej oto twarzy, tego oto poligonu i wykonam pierwszą operację edycyjną. Będzie to ekstrudowanie. Ekstrudowanie ma tutaj kilka opcji. Można ekstrudować region i ekstrudować na przykład indywidualne twarze zaznaczone, tak jak na obrazie. Ja może pokażę ten przykład ekstrudowania regionu, bo on jest najczęściej używany.
I mogę mieć włączony ten operator i po prostu posługiwać się tym wskaźnikiem i w ten sposób rozbudowywać kształt elementu, a więc po wykonaniu przesunięcia do góry względem osi Z do obiektu zostały dodane 4 nowe twarze, bo ten poligon posiada 4 krawędzie, a więc z tych krawędzi została wyciągnięta twarz. A więc z każdej krawędzi została wyciągnięta jedna twarz i dlatego mamy 4 nowe twarze. Oczywiście możemy sobie też to narzędzie wyłączyć, przejść do takiego zaznaczania i użyć samego skrótu, na przykład zaznaczyć ten poligon E na klawiaturze, wybieram. Pokazuje mi się taka linia pomocnicza kierunku i ona wynika z tak zwanego kierunku normalnych do zaznaczonego poligonu. A kierunek normalnych zawsze jest prostopadły do tej oto powierzchni. I w tym wypadku ten kierunek jest zgodny z tak zwaną osią X. I teraz E wyciągam i zmieniam kształt obiektu. O ile wyciągam, to mam tutaj na dole okno i mogę sobie na przykład precyzyjnie ustawić w skali metrycznej, powiedzmy 0,3 metra, o wytłoczenie czy wyciągnięcie. I to jest podstawowa operacja związana z ekstrudowaniem. Będziecie jej zapewne często używali. A teraz przy pomocy polecenia Ctrl Z wrócę sobie do stanu wyjściowego i pokażę Wam kolejną dostępną operację edycyjną. Ta operacja kryje się pod literą I i wiąże się ze wstawianiem nowych twarzy. A więc mogę sobie też tu zaznaczyć to i wykonać ruch myszką i wstawiłem twarz nową. Mogę też opuścić ten tryb, przejść tutaj do zaznaczania górnego i po prostu zaznaczyć kolejny poligon i wykonać ruch myszką. A jaka ma być rozmiar tutaj tego poligonu? No to sobie ustalam precyzyjnie tutaj w tym oknie. I znowuż mogę też i powtórzyć. I właśnie obsługując takie skróty klawiaturowe mogę szybciej modelować i sprawniej. I powiedzmy, że tutaj wyciągnąłem sobie kolejną twarz. Widzicie, że te kolejne twarze, które są tworzone, każda z nich ma budowę czworokąta. Powiedzmy, że teraz zaznaczę sobie tą twarz i tutaj wstawię jeszcze jedną, ale mogę zastosować jeszcze tutaj ustawienie głębi i na przykład tą twarz wyciągnąć do środka lub schować do wewnątrz. Może tak będzie lepiej widać. O. I póki to okno jest aktywne, to możemy sobie ustalać położenie względem obiektu. I w taki sposób tworzymy nowe twarze. Cofnę do punktu wyjścia. I kolejną operacją edycyjną jest tak zwana operacja bevel, inaczej mówiąc związana z fazowaniem. I ona kryje się pod skrótem klawiaturowym Ctrl-B. I też mogę sobie to włączyć, wykonać ruch myszką i ustalać położenie tego wytłoczenia. Co więcej, mogę jeszcze dodawać segmenty, ustawiać dokładnie, precyzyjnie rozmiar, na przykład 0,4 metra. Tutaj 12 jednostek podziałowych jest i mogę stosować również na 0 jest ustawienie wklęsłe, a na 1 jest ustawienie wypukłe i oczywiście w takim ustawieniu otrzymujemy ostry kształt. Warto też sobie o tym pamiętać. Oczywiście wartość 1 i 0,5 to jest taka wartość wyjściowa pośrednia, która pozwala tworzyć takie zaokrąglenia na
obiekcie. Oczywiście takie fazowanie mogę przeprowadzić w oparciu o zaznaczony poligon, w oparciu o wybraną krawędź lub dwie krawędzie, ale powiedzmy, zobaczmy, jak wygląda to na jednej krawędzi w tym wypadku. A więc Ctrl+B, wykonuję ruch i ustawiam detal dokładnie, na przykład o rozmiarze 0,08 metra. Mogę tutaj dodawać elementy takie lub powiedzmy w ten sposób tworzyć. I dzielić sobie geometrię siatki obiektu. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę również wykonać tworzenie faz w oparciu o wierzchołek, o zaznaczone wierzchołki. Powiedzmy, że zaznaczę sobie cały obiekt, a więc A. Znoszę zaznaczenie, drugi raz A na klawiaturze, zaznaczam cały obiekt, tak jak teraz, i chciałbym utworzyć na podstawie werteksów fazy. I te fazy mogę utworzyć, ale tu już muszę wybrać polecenie Shift Ctrl+B. Tam było Ctrl+B przy krawędziach i poligonach i tworzyłem fazę. Tutaj jest dodany Shift. A więc na klawiaturze Shift Ctrl+B wykonuję ruch myszką i zobaczcie, że tworzę sobie takie, można powiedzieć, poligony, ale z racji tej, że tutaj miałem przestawione te wartości, ustawione na przykład na 0, a nie 0,5, to one są wklęsłe, 0,5 są wypukłe. Gdybym tutaj miał dokładnie wartość 1 ustawioną, a więc jeden podział, no to mogę robić takie cięcia i na przykład taki kształt obiektu tworzyć. A więc też tworzymy twarze z wierzchołków. Jak widzicie, że twarze z wierzchołków przy podziale 1 będą miały postać poligonów o podstawie trójkąta. A tutaj ten poligon teraz, który jest widoczny, ma podstawę wielokąta. Nie jest to czworokąt, a wielokąt. Dobrze, Ctrl+Z, cofamy się do punktu wyjścia. No i już wiemy, jak fazować, jakie operacje stosować, a więc teraz przejdę do takiego fajnego narzędzia, które pozwala nam tworzyć segmenty na takim obiekcie 3D. Jest to narzędzie związane ze wstawianiem edge loopów. Skrót klawiaturowy to Ctrl+R. I teraz powiedzmy. Ja sobie to narzędzie wyłączę, a wolę używać skrótu Ctrl+R. Najeżdżam kursorem myszy i już widzicie, pokazuje mi się, jak na tym obiekcie zostanie dodana pętla, która rozdziela nam ten obiekt. Jeżeli pokręcę kółkiem myszy, to mogę tych jednostek podziałowych dodać więcej. Mogę kliknąć, zresztą tutaj też mogę skorygować te jednostki podziałowe na jedną, wybrać więcej jeszcze i ustawić precyzyjnie, ile tych jednostek jest. Domyślnie tu jest wartość 0 ustawiona. Gdybym włączył na 1, albo nawet na 2, to robię takie wyoblenie. Widzicie, i taką edycję proporcjonalną wykonuję na obiekcie. Zgodnie z zaznaczonym tym ruchem. A więc to jest naprawdę fajne narzędzie. Można sobie fajne detale z tego tworzyć. Ale powiedzmy, nie o to chodzi. Jeszcze raz Ctrl+R. Tu sobie zrobię takie podziały. Ctrl+R. Tu takie. No i Ctrl+R względem danej osi. I w ten sposób obiekt sobie pociąłem i
zbudowałem już całkiem inną siatkę 3D. W tym wypadku każdy z tworzonych poligonów ma postać trójkąta. Ale wróćmy jakby do takich podstaw, do punktu wyjścia. I powiedzmy, że zaznaczę sobie górny poligon i celowo ten poligon zamienię na dwa poligony o podstawie trójkąta. A więc wchodzę w zakładkę twarze i tu mam tak zwana triangulacja twarzy, a więc zamiana siatki o podstawie czworokątnej na siatkę o podstawie trójkątnej. Ale ta zamiana będzie się dotyczyła wyłącznie tutaj tej zaznaczonej górnej płaszczyzny. I teraz widzicie, mam jeden poligon o podstawie trójkąta i drugi poligon. Z Shiftem zaznaczam oba, to znaczy mogę zaznaczyć pierw jeden i potem Shift, klikam i zaznaczam drugi, to jest jedna z metod zaznaczania. A gdy kliknę sobie tutaj w pustym obszarze roboczym, to znoszę to zaznaczenie. I teraz powiedzmy, chciałbym wstawić pętlę Ctrl+R i wstawić ją w tym miejscu. I co się dzieje? Nie mogę wstawić pełnej pętli, bowiem te poligony o podstawie trójkąta to uniemożliwiają. Mogę, powiedzmy, wstawić taką pętlę, ale to się będzie tylko wiązało z tym, że ja, powiedzmy, na tym poligonie, tutaj, jak go zaznaczę, no to w tej chwili on ma postać poligonu o podstawie czworokąta, ale jego kształt główny jest trójkątem. I wtedy przy takim układzie siatki nie możemy wstawiać pełnych edge loopów i, powiedzmy, dokonywać takiego pełnego cięcia detali. Dlatego modelując, jak tylko możemy, to unikajmy korzystania z poligonów o podstawie trójkąta lub poligonów wielokątnych. Bazujmy na siatce zbudowanej o oczka o podstawie czworokąta. Dobrze, to wrócę się tutaj do punktu wyjścia, a może jeszcze Wam pokażę przy okazji, jak mam te dwa poligony utworzone. To oczywiście te dwa poligony po zaznaczeniu mogę scalić w jeden, a najlepiej to zrobić przy pomocy operacji X. I nie usuwamy całkiem tych twarzy. Jakbym je usunął, no to będziemy mieli tutaj wycięcie. Ctrl+Z, cofam się, jeszcze raz zaznaczam, a wybieram X na klawiaturze i wybieram opcję rozpuść twarze, coś takiego. I wtedy już wracam do poprzedniego stanu i teraz już mogę dowolnie wstawiać edge loop. No to fajnie, to już wiemy, jak sobie ciąć bryłę. I jeszcze przejdę do kolejnego narzędzia, które w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam omówić. To będzie narzędzie związane z cięciem, a więc nóż. Wywoływany jest skrótem klawiaturowym K. Może się przełączę na taki widok, żeby były zaznaczone werteksy, czyli wierzchołki, o tak jak tutaj. I teraz K na klawiaturze, pojawia mi się taki nożyk i mogę najechać na przykład na wierzchołek, wykonać pociągnięcie myszką, mogę się połączyć również z tym wierzchołkiem, o tak. A jak już zwolnię nacisk, to znaczy, że mogę zatwierdzić cięcie, które wykonałem Enterem. I teraz widzicie, tak sobie pociąłem bryłę. I obiekt składa się teraz z poligonu o podstawie raz, 2, 3, 4, a ten też ma raz, 2, 3 tylko wierzchołki. I tak została pocięta moja bryła. Mogę to zrobić inaczej. Ctrl+Z, powiedzmy, cofnę się do punktu wyjścia i mogę, powiedzmy, bazować na nożu K. O. Tak.
tak. O, tu najeżdżam, jak mi się tutaj to podświetli, klikam, Enter. I pociąłem sobie w taki sposób, ale tutaj, w tym miejscu, widzicie, mam dwa wierzchołki na przybliżeniu, które nie nachodzą na siebie. Jak zrobić, żeby ten wierzchołek podświetlony tutaj, połączył się z tym wierzchołkiem? Można to łatwo zrobić, korzystając ze skrótu klawiaturowego Alt-M. Więc zaznaczam jeden wierzchołek, pierwszy, Shiftem zaznaczam drugi, Alt-M i wybieram opcję scal do drugiego. Jeszcze raz Alt-M i scal do drugiego. I teraz widzicie, że wskoczyło to do drugiego w kolejności zaznaczonego wierzchołka. Bo gdybym to samo zrobił Ctrl-Z, ale wybrał polecenie Alt-M scal do pierwszego, no to po prostu tu już bym miał skos. A przecież o to mi nie chodzi. Nożem jeszcze możemy też wycinać inne kształty na obiekcie, na przykład na takim poligonie K. Powiedzmy, że zacznę sobie tu, tak utworzę i tu jakiś na przykład kształt wielokątny mogę sobie na przykład utworzyć, kliknąć i widzicie, automatycznie połączenia mi zostały dodane, a tutaj mam element, który na przykład mogę poddać ekstrudowaniu do wewnątrz, skala i w ten oto sposób wpuszczać. Ale widzicie, tu przy okazji też tworzy mi się taka podścianka i to nie jest korzystne, a więc lepiej jest wyciągać wtedy sobie tutaj, powiedzmy, z wierzchołka. Robić to cięcie, a nie tak ze środka. Ale to tak na marginesie. Zresztą na pewno będziecie mieli okazję sami tworzyć takie detale, takie ściany. No to już wiemy, jak sprawuje się nóż. Jeszcze chciałbym wam pokazać taką jedną opcję. Na przykład załóżmy, że podzielimy sobie ten obiekt przy pomocy S-loopów. Tak? Albo może inaczej jeszcze pokażę. Zaznaczę wszystkie wierzchołki. Wejdę tutaj w twarze i tu powinienem mieć też takie albo w mesza i tu powinienem mieć symetryzację. O, nie. Dodawanie jednostek podziałowych. Subdivide. A więc korzystam z tej opcji. Tu otwiera mi się okno podglądu i mogę na przykład zwiększyć sobie ilość tych jednostek podziałowych, na przykład więcej zrobić, żeby była w postaci, widzicie, kuli przy 0 jest bardzo, powiedzmy, ostre kształty ma. I ja, powiedzmy, przy tym ostrym kształcie pozostanę, ale wykonam sobie jeszcze jeden podział, na 3 podziały. Dobrze, opuszczę ten tryb, zatwierdzam to, opuszczam tryb. Teraz zaznaczę pierwszy wierzchołek, ten. I ten, powiedzmy. I jak mam zaznaczone dwa wierzchołki, to mogę użyć w celu rozbudowania zaznaczenia takiego skrótu. Ctrl i plus z klawiatury wyodrębniony. Ctrl i plus. O. I utworzyłem w ten sposób zaznaczenie takiego regionu. I chciałbym postać tych zaznaczonych poligonów zrobić, żeby ona miała kształt cylindryczny. I teraz spróbuję użyć polecenia ze starszej wersji Blendera, bo w ten sposób to też robiłem. Shift, Alt i S skala. O, tu mam na dole napisany po prawej stronie i wykonać ruch myszą. I co się stanie? Widzicie, ta deformacja przebiega niewłaściwie. Na pewno ta deformacja by mi się udała, jakbym tylko wykonywał na jednej płaszczyźnie
takiego przekształcenia. Ale ja mogę użyć wtyczki. Wtyczki o nazwie Loop Tools. A żeby ta wtyczka zadziałała, to w pierwszej kolejności musimy sobie wejść do zakładki preferencji, a więc wchodzę w zakładkę edycja, preferencje i tutaj wybieram opcję wtyczki, oto, i sprawdzam, czy wśród dostępnych wtyczek mam wtyczkę Loop Tools. I jeżeli nie macie tutaj jej zaznaczonej, czyli jest taka wyłączona, to trzeba sobie ją tu włączyć, a więc wtasnąć tą ikonkę i praktycznie tu już nic nie musimy zapisywać, bo to ustawienie zapisane zostanie automatycznie, ponieważ to jest taka wersja Blendera. Automatyczny zapis. I włączcie sobie tą wtyczkę, bo ona jest naprawdę użyteczna. Dobrze, zamykam to okno. No i teraz klikam w prawy przycisk myszy, wyświetlam menu kontekstowe, wtyczka jest dostępna, przenoszę się do zakładki cyrkiel. I widzicie, że te oba kształty stały się już obiektami cylindrycznymi. Przynajmniej mają taki kształt. I teraz powiedzmy, odznaczam wszystko, na przykład zaznaczam sobie ten obiekt, Ctrl+, środkowy element, na przykład Ctrl+, to dodam kolejne elementy, a jakbym chciał się cofnąć do poprzedniego stanu, to Ctrl i minus, na klawiaturze numerycznej minus naciskamy. No i wtedy co mogę robić z tym elementem? Na przykład mogę go poddać wytłoczeniu. Jeżeli teraz usunę sobie zaznaczenie tego wierzchołku i zostanę przy zaznaczeniu krawędzi, to mogę na przykład dodać kolejne polecenie Ctrl+B i wykonać fazę i w ten oto sposób modelować jakiś kształt. Ale to nie jest, powiedzmy, takim przedmiotem tego poradnika, bo w kolejnej lekcji zademonstruję Wam takie modelowanie. A teraz jeszcze może o jednej rzeczy. Zaznaczę cały obiekt, przeniosę się do widoku od góry, a więc oś Z wybieram, patrzę na bryłę z góry i teraz te wszystkie zaznaczone wierzchołki usunę. X, usunę je ze sceny, a więc pozbędę się tego obiektu w całości. Warto zaznaczyć wszystkie wierzchołki i w ten sposób na przykład usuwać niepożądany obiekt. I przejdę już do ostatniego narzędzia, do narzędzia związanego z budową poligonów. Budową w ogóle siatek mesza. I najlepiej z tym narzędziem pracować jest na przykład w płaszczyźnie w widoku ortostatycznym, powiedzmy z góry, na przykład tak jak ja, czy w jakimś tam innym widoku, na przykład względem innej osi układów współrzędnych, ale ja po prostu jestem przyzwyczajony do tej osi Z. Klikam w to narzędzie i jak z nim zacząć pracować? Wystarczy, że ustawię sobie kursor i będę klikał w lewy przycisk myszy i powiedzmy ustawiłem sobie 4 werteksy. I z tych ustawionych 4 werteksów, gdy je zaznaczę i wybiorę polecenie F, o właśnie, mam zaznaczone werteksy i tu mam takie utwórz nową krawędź. Nową krawędź bym utworzył, gdybym miał zaznaczone tylko 2 wierzchołki, a ja mam zaznaczone 4 wierzchołki, więc mogę utworzyć, tak jak tutaj piszę, twarz. A więc F. I w ten sposób, widzicie, udało mi się utworzyć poligon, a więc czworokątne oczko przyszłej siatki. Na razie to jest jeden poligon, a jak dodam tutaj, powiedzmy, dalsze elementy siatki, no to już powstanie mi siatka 3D. I modelowanie jest łatwe, bo wystarczy kursorem myszy najechać na krawędź, wcisnąć przycisk i dokonać wyciągnięcia. W ten sposób wyciągnąłem pierwszy wierzchołek. Jeżeli chciałbym wyciągnąć 4. wierzchołek, to wciskam Ctrl na klawiaturze, naciskam na myszkę i wyciągam w ten sposób 4. wierzchołek. Tu znowu też mogę operację powtórzyć, tu wyciągnę sobie w ten sposób wierzchołek, Ctrl, 4. wierzchołek.
I teraz powiedzmy mogę już zaznaczyć sobie ten wierzchołek środkowy. Już nie potrzeba nic naciskać, tylko wystarczy wyciągnąć czwarty element. Jeżeli chciałbym zrobić z tego oto poligona o podstawie czworokąta, na przykład wielokąt, no to Ctrl, najeżdżam na krawędź i tworzę piąty wierzchołek, Ctrl, szósty, i sobie buduję na przykład taki wielokątny kształt. Teraz tutaj stąd już mogę wyciągnąć w tradycyjny sposób wierzchołek, tutaj znowu zbudować jeden wierzchołek, z kontrolem dodam drugi, no i tu dobudowywać siatkę. A więc to jest naprawdę fajne narzędzie, które pozwala nam na edycję. Możemy tutaj powiedzmy mieć jakiś rysunek, jakiegoś detalu, obiektu w rzucie i możemy po prostu wzorować się i budować sobie siatkę, włączyć przezroczystość, tak żeby tamto było widoczne i w ten sposób modelować jakiś określony kształt na podstawie rysunku referencyjnego. Ale chyba o tym będzie później. No i myślę, że na tym etapie zakończę już ten poradnik, bowiem te podstawowe operacje edycyjne dzisiaj Wam omówiłem. Na inne operacje edycyjne przyjdzie czas w następnym poradniku, bowiem uważam to za właściwe, żeby od razu nie podawać maksymalną ilość wiedzy, a systematycznie uczyć się na przykładzie, bo tak jest chyba lepiej i wygodniej. A teraz już dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami i tradycyjnie zapraszam do odwiedzenia mojego kanału YouTube, ponieważ tam są m.in. poradniki o Blenderze, o jego starszych wersjach, o sposobach modelowania, animacji i innych rzeczach. I warto sobie tam po prostu zajrzeć i choćby tak z ciekawości zobaczyć, co na tym kanale jest. A teraz już jeszcze raz dziękuję za uwagę i do następnego poradnika.